Mrówkę wyrzucić, herbatkę nalać. Tak. Wyprosić biedną istotę. Kawa to podstawa, nawet jeśli jest herbatą. Drugi odcinek jest herbatą. Cześć. Cześć. Dziękujemy Wam za wszystkie kawy. To naprawdę bardzo Motywujące. miły, przyjemny, motywujący. Czyli nie tylko nam się podoba. Temat. Znaczy opowieść. Tak, no właśnie. No dobra, dziś powracamy, bo powiedziałabym, na stare śmieci, czyli do paleolitu. Tak. Bardzo stary. Tak, do początków Homo sapiens w Europie. I znowu Czyli 40 tysięcy, tak mniej więcej. 40-50 tysięcy lat temu. No i znowu jak z tą kawą i herbatą. Powracamy do początków Homo sapiens w Europie, ale zaczynamy od neandertalczyków. No tak. Gdyż... bo jaki temat? Temat jest bardzo sympatyczny, bo muzyka i instrumenty muzyczne W paleolicie. w paleolicie. A pierwszym instrumentem muzycznym, jaki znaleziono w Europie, jest coś, co się przypisuje neandertalczykom. Co to jest? Kawałek kości słonia znaleziony na stanowisku Schulen w Belgii. Na tej kości słonia jest kilkanaście poprzecznych nacięć, które są zaużywane, że tak powiem, starte przez długotrwałe używanie. Badacze stwierdzili, że to wygląda zupełnie tak samo jak późniejsze tego typu przedmioty określane mianem raspu. A rasp to właśnie instrument muzyczny obecnie to bardzo często są żaby. Tam akurat Znaczy w kształcie żaby. Nie to, że ktoś gra na żabie. nie, w kształcie żaby. Póki żaba żyje, sama produkuje dostatecznie dużo muzyki. One są w kształcie żaby często, bo ludziom przypomina ten Dźwięk. No właśnie. No więc drewniany albo kościany kawałek czegoś z poprzecznymi nacięciami, albo jeszcze jest taki ząbkowany A po którym jeździ się patyczkiem. I to dowolnego materiału, który wydaje dźwięk. I to wydaje dźwięk. I to jest najstarszy, być może, instrument znaleziony w Europie i przypisywany neandertalczykom, ponieważ szacuje się, że wtedy tam żyli neandertalczycy. Znaczy, to drobna uwaga z tym instrumentem. Urządzenie czy przyrząd do wydawania dźwięku. No bo Tak. nie mamy gwarancji, że to było ze względów na estetyczne walory dźwięku W ogóle nie wydobywania mamy się z urządzenia. 100%, że to było tym, bo oczywiście są kontrowersje, wiadomo. Ale badacze, którzy przedstawili znalezione tego typu przedmioty ze śladami zębów jakiegoś drapieżnika, to te ślady zębów były nie tak regularne No i niezaużywane. i niezaużywane. Bo nawet gdyby to były ślady zębów, ponieważ późniejsze raspy, to bywa tak, że to jest po prostu kawał szczęki. Ale to są już czasy na tyle późne, albo nawet współczesne plemienne, że wiadomo, jak się tego używa. Używa się tego do grania. Znaczy, znowu mamy ten sam kazus, czyli generalnie... Patyczkiem po zębach. Jedna rzecz to jest patyczkiem po zębach, ale druga rzecz, że patrząc na to, co wyprawiają współczesne plemiona, Tak. Nam się wydaje, z uporem godnym lepszej sprawy, ja wcale nie twierdzę, że mamy inne wyjście, że nasi antenaci robili mniej więcej to samo. Nie mamy, jeśli chcemy w ogóle spekulować, jeszcze można nie spekulować i się nie zastanawiać nad naszą przeszłością, nasza kawa, herbata. Tak. Znaczy, dobrze, chwalić Boga, że tak powiem, pozostaje tyle wątpliwości, tyle niewiadomych i tyle zagadek, że możemy się spokojnie tym zajmować i zastanawiać, jak to tak naprawdę było. A cała sprawa akurat przy tym raspie jest tego typu, że czy neandertalczycy mogli zrobić instrument. Wszystko jedno, do czego on Biorąc służył. pod uwagę, że mieli... Czy służył rytualnie, czy służył tak żeby naśladować jakieś dźwięki, czy w ogóle mogli coś takiego zrobić. Tak, szczególnie rzecz biorąc, że ciągle nad biedakami jest widmo, że tak powiem, złej prasy, którą pewne ośrodki naukowe na początku XX wieku generalnie lansowały.
Znaczy, notabene nawet wtedy nie był to jedyny pogląd na temat neandertalczyków, o czym żeśmy wielokrotnie wspominali. Nie zmienia to faktu, że znowu to, co żeśmy wspominali, neandertalczycy łeb mieli duży, większy od nas, mózgu więcej, współczynnik encefalizacji większy, wszystko jedno, czy liczony w kotach, czy w człowiekach. I no, dobrze. Dlaczego mieli nie słuchać muzyki? Dlaczego generalnie mieli nie grać? Dlaczego mieli nie tworzyć Tak. kultury jakiejś tam? No której- ślady kultury to pozostały po neandertalczykach, więc dlaczego mieli nie stworzyć instrumentu? Pewnie może nawet więcej ich było, tylko teraz dobrze, tutaj żyli sięgamy, dawniej, no właśnie, żyli czasów, dawniej, gdzie po się prostu. bardzo rzadko coś zachowuje. No dobrze, posłuchajcie przez chwilę, jak brzmi instrument, o którym cały czas mówimy, czyli rasp. Wiemy. No to teraz wskakujemy już do świata Homo sapiens, sięgającego 40 000 lat, nawet 42 000 lat. Instrument zwany ryczywołem, czuringą albo z angielskiego bullroarerem, to już badacze wiążą z Homo sapiens. Zawsze byłem przekonany, że są 3 instrumenty. To jest ten sam. Dlaczego się tak nazywa? Ponieważ instrument jest znany również współcześnie i we współczesnych na przykład plemionach australijskich czuringa przemawia głosem duchów. No, ewidentnie jest wykorzystywany Tak. przy okazjach A dlaczego się tak nazywa? sakralnych, Tak, metafizycznych. ale dlaczego się tak nazywa? Bo ten głos duchów przypomina niektórym głos byka. A oto przykładowy dźwięk tego instrumentu. I może przypomina głos byka, gdy się go odpowiednio używa. A jak on wygląda właśnie? Jest to płytka kościana albo drewniana, odpowiednio przycięta, odpowiednio wyszlifowana, zaczepiona na kawałku sznurka, linki czy czegoś w tym rodzaju i wprawiona w szybki ruch obrotowy, wydaje dźwięk. I ten dźwięk jest nieco różny, w zależności od kształtu płytki, grubości płytki, szybkości obracania i długości owego sznurka. No w każdym razie według ludzi, którzy go używają, jak sądzę używali, no duch by się nie powstydził takiego dźwięku. Tak. Pierwszy raz usłyszeliśmy ten dźwięk w jaskini prezentowany przez przewodnika w właśnie jaskini Hochlefels. 44 000 już? Nie, chyba Nie, zostały. chyba tak, no bo ona Nie. z wizyty na wizytę się starzeje. No. 42 000 to jest to miejsce, gdzie znaleziono słynną Wenus z Hochlefels właśnie. I całe mnóstwo innych rzeczy. W każdym razie na świeżym powietrzu to na świeżym powietrzu, ale uruchomiony, no trudno powiedzieć odpalony, ale wprawiony w ruch w jaskini robi naprawdę piorunujące wrażenie. To znaczy, no, duchy się zlatują natychmiast zaciekawione, a co to jest? No, No i, byliśmy tam. no tak. Przyszły.
Powiedzmy, że to nie byli turyści. Tak. Okej. Jak już jesteśmy w jaskini Hochlefels, to dmuchacze. Powiedzmy flety. Flety, które zostały znalezione na Jurze Szwabskiej, a jeden z nich w jaskini właśnie Hochlefels. Ten z Hochlefels był zrobiony z kości sępa płowego. Pozostałe z Jury Szwabskiej to te zrobione z kości mamuta, skła z ciosu mamuta i z kości łabędzia. One są już z innego stanowiska. Geisenklosterli. Ale flety to nie jedyne instrumenty. No nie jedyne. Jeszcze znaleziono sprzed tysiącleci, przed dziesiątków tysiącleci okaryny oraz gwizdki. Ale jeszcze parę słów o fletach. To tylko tak, żeby był ten ogólny obraz. Flety nie były robione w ten sposób, żeby były drążone. Kość była przecinana na pół, wydrążone tak jak rzemieślnicy i artyści potrzebowali. I później to było sklejane i jeszcze sznurkiem obwiązywane. Oczywiście miało to w odpowiednich miejscach otwory i czasem był ustnik, a czasem nie. I to jest ciekawe, że skala tonalna takiego fletu jest podobna do skali tonalnej współczesnej, w związku z czym muzyka na nich grana jest przyjemna dla naszego ucha. Znaczy nie jest zaskakująca. Nie jest zaskakująca. Posłuchajcie rekonstrukcji tej muzyki w Muzeum Prehistorycznym w Blaubeuren w Niemczech. W tym to muzeum są zresztą również pozostałe przedmioty znalezione w jaskini Hochlefels, Wenus Hochlefels, kaczka z Hochlefels i parę jeszcze innych fantastycznych artefaktów. Dobrze. Okaryna. Chciałem tylko powiedzieć, Flety że... to 40 tysięcy, Okej. okaryny to już 30 tysięcy. Dobrze, nie wiemy kiedy były robione, wiemy kiedy są znalezione na Mówimy terenach cały Polski. czas o egzemplarzach, które zostały znalezione. Tak, dokładnie. Nawet nie mamy pojęcia, czy Neandertalczyk robił coś takiego, czy nie. Okej. No to okaryny. Okaryny były znalezione i na terenach właśnie Polski, w jaskini obłazowej oraz też te same okaryny na stanowisku Dolni Westonice w Czechach na Morawach. W dodatku materiał tych okaryn... Nawet nie okaryn, cały materiał i wykonanie. Tak. No, To jest to samo źródło, jedno. dokładnie. W Dolnej Austrii. No, czyli generalnie rzecz biorąc, zakład lutniczy łamany przez okaryniarski znajdował się w Dolnych Westonicach i zasięgiem swoim obejmował tereny polskie. Tak. Znaczy, mówię oczywiście żartem. Co Nie ale zmienia faktu, że wymiana i propagacja tych artefaktów właśnie taka była. tak, właśnie taka była. No Obłazowa to w ogóle jest, i stanowisko Dolni Westonice i Obłazowa są bardzo ciekawe. Związane ze sobą, o dziwo, Tak, chociaż kawał drogi pomiędzy nimi. prawda? A Obłazowa to wszystko na to wskazuje, że było to miejsce, rodzaj kapliczki, sanktuarium, czegoś takiego. No, Sprzed 30 tysięcy lat. Być może etapu na drodze z południa na północ. Europę. Albo na zachód, później do Tak, Europy. tak. Tak. Przez Bramę Morawską i Bo tak właśnie dalej. tędy ta droga prowadziła. Tym niemniej nie zmienia to faktu, że odkrywcy i badaczowi długoletniemu tego stanowiska w jaskini Obłazowej, czyli panu profesorowi Waldenowakowi, kojarzy się, że to właśnie było rodzaj jakiegoś miejsca kultu, świętego miejsca, coś takiego. Przynajmniej No, takie materiały tam jego zostały autorstwa. istnieją. Żeśmy znaleźli. No i z takich dmuchanych instrumentów
to jeszcze można by powiedzieć o gwizdkach. No, znajdowane były tu i tam. Gwizdek powiedzieć- jak gwizdek, no po prostu. Powiedz dowolnemu rodzicowi, że gwizdek to jest instrument w momencie, jak jego pociecha ma 2 do 3 lat i dostała właśnie pierwszy. No w każdym razie takie coś było znajdowane. No proszę, jaka fajna ławeczka, Jaką fajną ławeczkę nam bobry zrobiły. prawda? No to bobry. No dobrze. Wróćmy do naszych antenat. pra. Pozostało jeszcze wspomnieć o litofonie. Tak, Co to jest litofon? no, brakowało nam perkusji. No tak, Poniekąd. poniekąd. Robiąc oczywiście duże nadużycie, bo Bo tak, to zostawiając sobie litofon na deser, to jeszcze wspomnę, że a propos perkusji, na stanowisku Mezyń na Ukrainie znaleziono taki zespół instrumentów z kości, przez badaczy określany, że to właśnie instrumenty perkusyjne łącznie z grzechotką. Ale tam nie byliśmy, więc się nie będziemy rozwodzić, to tylko tak. swoich zdjęć nie mamy. Tak, więc tak zajawkowo, ale litofon. Litofon to związany jest z jaskiniami. Jest to fragment draperii stalaktytowej lub stalagmitowej, znaczy fragment, to jest w ogóle draperia stalagmitowa lub stalaktytowa, lita, Kamień, tak, neolit, paleolit. no tak, a fon, no to fon związany z dźwiękiem, w którą uderzało się czymś, rodzajem tłuczka, to już każdy miał jaki lubi, i taki szlitofon wydawał dźwięki i pozornie nie jest to tylko takie tłuczenie, to wydaje dźwięki, No dobrze, wszystko zależy od tłuczącego, no właśnie, ponieważ w zależności od sztywności, długości, grubości no właśnie tak. nacieków, one będą trochę inaczej dźwięczeć, Tak. a echo nieść się będzie Oj, w jaskini wspaniale. To tak. A oto przykładowy dźwięk litofonu. I kwestia jest taka, no skąd wiemy, że ktoś w to walił? No bo znaleziono tłuczki. I na przykład w jaskini Po prostu. Peshmer we Francji jest taka draperia w sali. Jaskinia jest z malowidłami. Tak, I to jest jej cecha podstawowa i one są wspaniałe i w ogóle chciałoby się stamtąd nie wychodzić. Ale Tak. jest jedna sala, w której nie ma w ogóle malowideł. A żeby wejść do nich, to nawet w paleolicie zostały wyłamane trochę stalagmitów, żeby można było przejść. I na końcu tej sali, w ślepym zaułku jest właśnie taki litofon, a obok niego był kamienny tłuczek. Z prób pasowało do właśnie wydawania dźwięków, a te draperie mają właśnie zniszczenia, które odpowiadają uderzeniom. Badacze rekonstruktorzy, uderzając w coś takiego, po prostu dźwięki były właśnie, no znaczy mówiąc krótko,
Mogli na tym grać. Znaczy, mówiąc krótko, metoda badawcza, no, bardzo w pewien sposób zbieżna, żartobliwie mówiąc, naszą. Czyli, no pamiętacie, jeżeli my mówimy, że nam się podoba sztuka tworzona przez naszych antenatów 40 000 czy tam 30 parę tysięcy lat temu, no to znaczy, że prawdopodobnie moglibyśmy z nimi pogadać. Tak. I że oni byli nam Tak, bliscy. tak. I teraz tak, de facto z założenia, że oni byli podobni do nas, tłuczenie w draperie stalagmitowe w momencie, jak powoduje ładny dźwięk dla nas, myślimy sobie, że dla nich tak, też. No właśnie, ale również zniszczenia są w takich Znaczy, miejscach, tak, że tam tak, uderzając no to powoduje oczywiście. to właśnie dźwięk. Oczywiście. Znaczy dźwięk, no sekwencję dźwięków. Znaczy, No bo wiadomo, że jak coś się walnie, to jest dźwięk. oczywiście, no, w tym momencie my na ten temat wiele nie powiemy, bo po prostu nie siedzimy w temacie. Na pewno powiemy, jeżeli dorwiemy rozmówcę. Znaczy nie siedzimy w temacie dźwięku. Znaczy nie, ja chcę powiedzieć o dźwięku. No. Czy w ogóle są fascynujące rekonstrukcje dźwięków z dawnych lat, nawet historycznych, nawet od próby odtwarzania, czy to greckiej, kreteńskiej, Tak. barokowej muzyki, jak się okazuje, też nie są takie jednoznaczne, jak no, płyty nam próbują nas o tym przekonać. W paleolicie, no też pewnie była jakieś muzyka. A nawet jest z jednej z francuskich jaskiń pośród nagromadzenia takich rytów jeden na drugi, rytów, rytów. Jest kozioł grający na właśnie jakby flecie i podskakujący tanecznie. Także Dobrze. to byłby jakiś trop. I również gdzieniegdzie znajdowane są odciski stóp, które wyglądają, że to mogłoby być takie taneczne dreptanie, ponieważ nie przypomina po prostu czegoś takiego, że ktoś sobie szedł. Znaczy, mówiąc żartobliwie, alkoholu wtedy jeszcze nie było. Kto wie? Tak powszechnie. Okej, kto wie. Kto wie. Dobrze. Więc tropy jakieś są, a z jaskinia jeszcze ta, w której byliśmy we Francji, Peszmer, tam jest fajna, ciekawa rzecz, że nad tą salą, której nie ma malowideł, a w ślepym tam zakątku Tam jest są organy, litofon, znaczy litofon, tak. tak, jest półka i na tej półce zachowały się ślady czyjeś nastolatka, porównując Tak. kości, jakie w ogóle z tamtego czasu są, czyli Drobniejsze stopy tak. po prostu. I tylko w jednym miejscu się te ślady zachowały, a żeby było jeszcze ciekawiej, jaskinia pod koniec paleolitu, więc wiemy, że one są z paleolitu, została zaczopowana naturalnie, a w samym paleolicie miała 2 fazy użytkowania. I ten litofon i malowidła to jest 29 000, potem była przerwa, a później bliżej 20 000 lat temu znowu ludzie tam wchodzili i z tej drugiej fazy są, wtedy już nie tworzono malowideł, są ślady nastolatka. Co działa na wyobraźnię, że nie tworzono malowideł, nie bardzo są ślady jakichś tam obrzędów wtedy, za to są ślady nastolatka, który wszedł daleko, już to już było daleko, przeszedł przez te miejsca, gdzie były malowidła, doszedł i spojrzał z góry na tą taką salę, gdzie nic już nie ma, tylko na końcu ten litofon. No ładnie, ładnie. Tak. No cóż. Pewnie instrumentów było więcej. Tutaj opowiadamy o tych, które się ewidentnie zachowały. No i na które żeśmy trafili. Tylko, że trafili. W Informacje muzeum, o nich, no. Tak, ja wiem, ale w muzeum w Altamirze są wyszczególnione te instrumenty to prawda. i tam one są, jest ich nawet trochę mniej niż powiedzieliśmy. Także może trafimy na jakieś, ale wydaje się, że się jednak nie zachowały. Po prostu się nie zachowały, co nie znaczy, że ich nie było. Grzechotki są tak naturalne, że powinny być wszędzie. No i pewnie były. No i teraz generalnie... Mogły być jakieś bębenki ze skórą obciągnięte, no skóra się nie zachowała. Naturalne pytanie. Czy ta muzyka, tak jak w wielu wypadkach w czasach Mogły czasach być jakieś współczesnych. takie typu kobza, że tak powiem. Znaczy nie kobza, No, to już nie dosyć kobza, tylko te zaawansowane. dudy. Tak. Dudy, tak, dudy. Też jakby było, to się nie zachowało. No, ale w każdym razie, Nic o tym nie wiemy. czy generalnie one służyły tylko miały funkcje sakralne? Bo muzyka z sakrum związana jest, Wydaje się, że w czasach tych historycznych jaskiniach na pewno, to na bardzo. pewno tam było to związane. ale może również No. miały funkcję Homo ludens. Homo ludens. Człowiek Może była bawiący też się. przyjemna. Tak. Oczywiście jedno nie wyklucza drugiego. No, w owszem. sumie jesteśmy w paleolicie, gdzie chyba potrafiono używać chwili. Tak o nich myślimy. Lubimy myśleć. Lubimy myśleć. Dobrze,
To chyba wszystko na dzisiaj. Tak. Dziękujemy za oglądanie i do następnego razu. Do spotkania albo przed ekranem, albo na Może na szlaku. szlaku. Cześć. Cześć.